Pan Arnold Rosen prowadził sprawy różne, tam był adwokatem w sądzie i z ojcem miał kontakty. Miał 2 dzieci, 2 córki, starszą Lusię i młodszą i małą 2-letnią Rozę. Moja siostra Irena, były równolatki z tą starszą Lusią i chodziły do jednej szkoły i siedziały w jednej ławce i bawiły się razem. Jak przyszła wojna, całą rodzinę państwa Rosenów zabrano do getta. Nim wyjechaliśmy do Przemyśla, mama powiedziała Lusi, że jeżeli by ci było coś groziło, jakieś niebezpieczeństwo, to masz tu adres w Przemyślu i przyjeżdżaj do nas. Potem kilkakrotnie jeździliśmy tam na grób ojca w tym czasie i zawsze staraliśmy się im podać tam trochę żywności, trochę pieniędzy i ciągle ten adres. Potem stało się tak, że w jednym dniu Niemcy zabili jej ojca, matkę, babkę i dziadka na jej oczach. To ona miała 14 lat. A tą malutką Rozę, 2-letnią, Niemiec wziął za nóżki i z całej siły trzasnął w ścianę i zabił. Ona uciekła. Jakim cudem uciekła, jeden Pan Bóg wie. W każdym razie ksiądz polski dał jej metrykę. Metrykę dziewczynki, która zmarła w tym czasie, też 14-letnia. Nazywała się Józefa Bauda. Od tego czasu ona już nie nazywała Lusia Rosen, tylko Józia Bauda. 2 czy 3 miesiące szła piechotą z Bursztyna do Przemyśla. W ciemną listopadową noc, lało jak z cebra, ona zastukała do nas, do naszego mieszkania w Przemyślu. Była brudna, chora, 40 stopni gorączki miała. Klekła na progu i błagała mamę, żeby mama ją wzięła. Wzięliśmy ją do domu, wykąpali, przybrali, zawołali lekarza. Całym sąsiadom i wszystkim w okolicy powiedzieliśmy, że to jest córka naszej służącej, która uciekła z transportu, który wiózł tych wszystkich ludzi na Sybir. Nie mieliśmy z tym problemu. Sąsiadki to przyjęły, Józia była i dobrze.